Lubisz słuchać muzyki, prawda? Muzyki lubisz słuchać? Piosenki? Albo sobie włączysz jakąś bajkę? Komiksy lubiłeś oglądać, a teraz jakoś miałeś, nie? Głośno. Inaczej się patrzy na świat zupełnie. Tyle ludzi dobrych na świecie, którzy chcą pomagać chorym, którzy wspierają rodziny. Naprawdę, że dbają o to, żeby takie osoby miały namiastkę życia normalnego. I tak sobie myślałam, że można, że nie tylko siedzieć w kącie i płakać i rozpaczać, co mnie spotkało, tylko po prostu iść do przodu, nie patrzeć. Albo walczyć o swoje. Ale nie zawsze tak jest. Niekiedy tak się dołuje. Ktoś nam chciał pokazać jakąś drogę i tak my to odbieramy. Czy nie jako karę. Jest dobrym psychologiem. Michał po prostu nie podchodzi do ludzi, którzy go nie akceptują. Nie akceptują. To nie chodzi o współczucie. Nawet nie wiedziałam, że można aż tak jak na początku, jak mi się urodził, to był dla mnie, no nie będę ukrywała, była rozpaczy, tak? Był szok. Był bunt, było wszystko. Później po tym dłuższym czasie mówię, że Michał jest naszym największym szczęściem. Jest naszym najdroższym słoneczkiem, nie? Naszą największą miłością, nie Michałku? Uśmiechnij się trochę. Chociaż trochę, no. Jesteś uczuciowy? Tak. Jesteś. Tak. On zawsze mówi, że mama kocha. Jak czasami do mnie zapieskuje czy coś, to później żałuje, przeprasza albo płacze. Jest uczuciowy. Mam nadzieję, że oparcie znajdzie u siostry kiedyś. Obym jak najdłużej żyła. Ale na opieka będzie musiała być do końca. On sobie sam nie da rady w życiu. Siostra pierwsza odejdzie, to Nie odejdzie. Mam 31 lat. To jest młoda kobieta, no co ty. Jak odejdzie, to nie wyborzę, z kim zostanę wtedy. Nie martw się. Czasami z tym duszem się, Boże, za co? Czasami tak się myśli. No ale co zrobić? Nie życie. Mamy przytulić, proszę. O. Bartek jest dosyć taki kontaktowy. Niewyraźnie trochę mówi, że trzeba go zrozumieć. Bardzo A ja często się nie jąkam. A ja się nie jąkam. No, trochę się jąka. Bartuś. Ja się jąkam. Ja jestem na pewno sprawnym dzieckiem. Niepełnosprawnym dzieckiem. On jest dosyć samodzielny, ale jak nie widzi mamy. Mamusia już nie przeżywaj. Trzeba trzymać. Mocno trzeba. I paterkę. Umiesz sam. Mama mówi, ty Majda, zaraz dam bajkę tam. Nie wygląda jak ty Majda.
Nie. To nie, mamo, ja nie jestem celajda. Ja jestem dobrym dzieckiem. Bardzo dobry. Kocham cię. Jaką ty jesteś osobą? Uśmiechniętą, radosną, gadającą za dużo, lubiącą małe dzieci, Tak, lubi się wszystkimi opiekować, tak. jest bardzo otwarty i bardzo kontaktowy. Jak tylko poczuje odrobinę sympatii, jak zawsze jest uśmiechnięty. On szybko wyczuwa, jak się kto do niego odnosi. Jeżeli widzi, że ktoś go nie tak odbiera, natychmiast się odsuwa. Żyje jakimś tam trochę swoim światem. Jego radość i nastawienie do życia, do ludzi, no jest bardzo pozytywne. Rozumie wszystko, co się wokół niego dzieje. Wie, kiedy coś jest nie tak. Jak zapłacze, to całym płacze, sercem, duszą i całym ciałem płacze. Jak jest radosny, to też. Nie umiał raczkować. W ogóle się nie poruszał. Jak się go posadziło w jednym kącie mieszkania, tak on prawie mógł sobie przesiedzieć cały dzień, jakby się nim nie zainteresowało. Ja robiłam pranie w łazience, Sebastian jak zwykle siedział i kręcił kółka w samochodzie. I w pewnym momencie ja przychodzę do pokoju, jest cicho w pokoju, on był zresztą zawsze cichy. Zaglądam, co Sebastian robi, a on dalej siedzi i kręci kółkami, ale kwiat jest przewrócony. Nie wiedziałam, o co chodzi. To było dla mnie przerażające, to co on zrobił. Bo Sebastian nauczył się turlać po podłodze. Nie raczkować. To było straszne. Ja się później już przyzwyczaiłam, ale na początku to mi się płakać przy tym wszystkim chciało, jak on się porusza. To Sebastian zaczął chodzić, Bardzo. nie wiem, w wieku gdzieś 4 lat. My z nim dużo ćwiczyliśmy chodzenia. Jak już tylko zaczął jako tako chodzić, ja z nim chodziłam 2 godziny dziennie. On jest świetnym piechurem, ale ja z nim dzień w dzień chodziłam po 2 godziny na taki spacer powolutku. Czy to padał deszcz, czy padał śnieg, wszystko jedno. Ja z nim szłam. Ja tego jakoś nie odczuwałam nigdy jako jakąś uciążliwość wielką. Po prostu kochałam swoje dziecko, chciałam go wychowywać i tyle. Means for every point you make, your level drops. Dla siebie ja niczego nie chciałam. Chciałabym, no, żeby on był szczęśliwy, żeby Sebastian był szczęśliwy. No. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely. Żeby był zdrowy, to bym bardzo chciała. Byłabym cała szczęśliwa, żeby on sobie dawał radę i że nie muszę się martwić, co będzie po mojej śmierci. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me. No i dziękuję bardzo.